Deszczowy październikowy wieczór w Warszawie znajdował mnie w moim eleganckim mieszkaniu na Żoliborzu, gdzie spędzałam kolejny samotny dzień, przeglądając dokumenty dotyczące majątku, który gromadziłam przez 40 lat jako właścicielka rozwijającej się sieci aptek w stolicy, gdy mój telefon zadzwonił i wyświetlił się numer mojej córki Agnieszki, której nieoczekiwany telefon napełnił mnie radością, ponieważ w ostatnich miesiącach nasze kontakty były sporadyczne i powierzchowne, pomimo tego, że mieszkała zaledwie 20 minut jazdy ode mnie, w centrum miasta. W wieku 68 lat, jako wdowa, która straciła męża 3 lata temu w wyniku zawału serca, nauczyłam się cenić każdy kontakt z moją jedyną córką, nawet jeśli nasze relacje stały się napięte po jej małżeństwie, z Pawłem, ambitnym prawnikiem, który najwyraźniej uważał moją rodzinę za społecznie gorszą od swojej własnej i który systematycznie alienował Agnieszkę od naszych długoletnich tradycji i relacji rodzinnych. Agnieszka, teraz 38-letnia lekarka specjalizująca się w chirurgii plastycznej, przez ostatnie lata była tak pochłonięta budowaniem swojej prywatnej praktyki i utrzymywaniem lifestyle'u odpowiadającego ambicjom społecznym swojego męża, że nasze spotkania ograniczały się do obowiązkowych wizyt świątecznych i sporadycznych obiadów, podczas których czułam się bardziej jak kłopotliwa obowiązek niż ukochana matka, z którą chciałaby spędzać czas. Z własnej woli. Pomimo tego, że systematycznie wspierałam jej karierę medyczną finansowo, płacąc za jej kosztowne studia medyczne w prywatnej uczelni, sfinansowawszy jej specjalizację za granicą, a ostatnio pomagając w zakupie nowoczesnego sprzętu do jej gabinetu. Jej wdzięczność wydawała się powierzchowna, a nasza komunikacja ograniczała się głównie do praktycznych spraw związanych z pieniędzmi czy pomocą w karierze. Cześć, mamo, powiedziała Agnieszka głosem, który wydawał się bardziej zmęczony niż radosny, gdy odebrałam telefon z entuzjazmem, na który nie zasługiwała, biorąc pod uwagę częstotliwość naszego kontaktu. Słuchaj, dzwonię, żeby potwierdzić, że jutro przyjdę na obiad, ale chcę, żebyś wiedziała, że to nie jest coś, na co mam szczególną ochotę. Jej słowa trafiły mnie jak policzek, nie tylko przez ich bezpośrednią okrutność, ale przez casualną maner, w jaką zostały dostarczone, jakby informowała mnie o zmianie planów pogody, a nie o swoim braku entuzjazmu dla spędzania czasu z matką. Przez chwilę pomyślałam, że może źle zrozumiałam jej słowa lub że miała zły dzień w pracy, ale jej następne słowa rozwiały wszelkie wątpliwości co do jej prawdziwych uczuć. Szczerze mówiąc, odwiedzam cię tylko z litości, bo Paweł ciągle mi przypomina, że powinienem utrzymywać przynajmniej minimalne relacje z rodziną. Kontynuowała z tonem, który był bardziej irytujący niż przepraszający. To nie jest tak, że szczególnie lubię spędzać czas na słuchaniu o twoich problemach zdrowotnych czy opowieści o starych czasach. Po prostu czuję się zobowiązana do odwiedzania cię przynajmniej raz w miesiącu, żeby nie wyglądać jak kompletnie okropna córka w oczach innych ludzi. Jej reduction mojej obecności w jej życiu do zobowiązania społecznego i jej characterization naszych rozmów jako słuchania o problemach zdrowotnych była tak niedokładna i obraźliwa, że przez moment nie mogłam znaleźć słów na odpowiedź, ale najbardziej bolesne było jej następne wyznanie, które ujawniło głębokość jej resentment wobec mnie i jej percepcję naszych rodzinnych relacji. Honestly, gdybym nie potrzebowała twojego financial support od czasu do czasu, prawdopodobnie w ogóle bym się z tobą nie kontaktowała. Nasze conversations są nudne, twoje opinions są outdated i frankly nie mamy ze sobą nic wspólnego oprócz biologii. Jej brutal honesty o tym, że kontaktuje się ze mną wyłącznie dla pieniędzy i że finds my company tedious, była devastating revelation, ale także clarifying moment, który helped me understand prawdziwą naturę relacji, którą myślałam, że budujemy przez jej całe dorosłe życie. Cisza, która nastąpiła po jej wyznaniu, była profound i telling,
Ona najwyraźniej realized, że powiedziała za dużo i była waiting na moją respons. Prawdopodobnie expecting, że będę try to negotiate czy apologize za whatever deficiencies ona perceive w mojej personality czy lifestyle. But instead of pleading czy defensiveness, poczułam strange sense of clarity and liberation jako ktoś, kto finally understood, gdzie stands relationship, który był built na false assumptions o mutual affection i respect. Agnieszka, powiedziałam, z kalm, który surprised nawet mnie samą. Dziękuję za honesty. Jest bardzo helpful wiedzieć exactly, jak się czujesz about spending time ze mną i what motivates nasze family interactions. Następnego dnia rano, zamiast przygotowywać elaborate obiad, który planowałam dla Agnieszki, jej ulubione pierogi z kapustą i grzybami, domowej roboty rosół i szarlotka według przepisu jej babci, spędziłam poranek w biurze mojego prawnika, Adama Kowalczyka, anulując wszystkie financial arrangements, które establishowałam dla korzyści mojej córki. Przez ostatnie 10 lat lista była longer niż nawet ja realizowałam. Monthly allowance 5,000 złotych, który pomagał cover her mortgage payments, medical equipment w jej gabinecie, który was still being paid off w installments, life insurance policy, gdzie była, designated beneficiary, savings account that I był building dla jej children's education i several investment properties, które były held w trust dla her eventual inheritance. Pani Krystyna, czy jest pani pewna, że chce cancel all of these arrangements immediately? Zapytał Adam z concern kogoś, who had known our family przez many years. I był aware of close relationship I thought I had z moją córką. Some of these commitments są quite substantial. I reverting them może have significant impact na her financial planning i lifestyle. Jego caution była understandable. Był protecting me od potentially impulsive decision made w emotional state, ale was also protecting her od consequences własnymi choices i words. Adam, odpowiedziałam z resolution, że was strengthened przez night of reflection. My córka clearly stated, że our relationship jest purely transactional i że visits me only out of pity i financial necessity. I no longer wish to funding lifestyle kogoś who finds my presence burdensome i tedious. Process of cancelling wszystkie financial support was more complex niż expected, involving notifications to various institutions, lawyers, financial advisors, ale każdy step był liberating jako działanie actual autonomy, rather than trying, żeby buy affection od someone who nie genuinely care about me. Most satisfying był moment, gdy instructed my banker, żeby stop wszystkie automatic transfers do Agnieszka's accounts i redirect the funds do charitable organizations, które actually appreciated received resources rather than treating them jako automatic entitlement. Effective immediately, powiedziałam do surprised bank manager. Wszystkie funds that were going to my córka should be redistributed to women's shelters, medical research foundations, educational scholarships dla students od low-income families. Ale real test mojej resolution came o godzinie 3:00 po południu, gdy Agnieszka arrived dla our scheduled lunch, clearly expecting normalną pleasant family meal i probably już planning jak would extract więcej financial support for whatever current project czy expense była pursuing. Brought expensive flowers, które probably cost less than pojedyncze monthly payment I had been making toward her mortgage. I seemed genuinely surprised że house was not filled sad cooking aromas. Że dinner table was not elaborately set dla family celebration. Mamo, gdzie jest lunch? Zapytała z confusion that was mixed z irritation. Powiedziałaś wczoraj, że przygotowujesz obiad, więc cancelled in plans, żeby be here. Agnieszka, usiadź. Powiedziałam z calm authority, że had developed przez years
of running successful business i managing difficult negotiations. We need to have conversation about changes że będą happening w our family financial arrangements starting today. Her expression shifted, od confusion do concern, do growing alarm, gdy rozpoczęłam explaining, że had spent morning cancelling wszystkie financial support, które provided her przez ostatnie lata. All monthly payments have been stopped. Wszystkie future commitments have been cancelled. Wszystkie inheritance arrangements have been revised. Do redirect assets to charitable organizations rather than individual family members who don't appreciate them. Jej initial response była mixture of disbelief i indignation, jako ktoś who had become accustomed to certain level of financial support i could not imagine że it might disappear. Nie możesz być serious, powiedziała z voice że was rising, w volume i panic. Those payments są essential dla my mortgage i business operations. Nie możesz just cancel everything overnight bez warning czy discussion. Her immediate focus na financial implications, rather than na relationship damage czy concern about why I had made such drastic decision, revealed że her primary worry była loss of money, rather than loss of family connection. There was no apology dla cruel words she had spoken yesterday. No acknowledgement że her treatment of me might have consequences. Żadna recognition że actions have results. Gdy explained dla Agnieszki, że jej yesterday's phone conversation była directly responsible dla my decision to withdraw wszystkie financial support, her reaction była revelation o her true character that was both enlightening i disturbing. Zamiast shame czy remorse dla spoken cruelty toward mother, who had supported her unconditionally przez years, her response była immediate anger że had overreacted to her honest communication about our relationship. Mamo, wszyscy adulty, children czasami feel frustrated z their parents, argumentowała z righteousness że was completely inappropriate given circumstances. To nie znaczy, że you should punish me financially dla being honest about my feelings. To jest emotional manipulation i financial abuse. Her attempt to reframe my withdrawal of financial gifts jako abuse była particularly audacious, since całe premis mojej support była, że była volunteer generosity rather than legal obligation czy entitlement. Agnieszka, powiedziałam, z patience że was wearing thin. Nie jestem punishing cię. Simply nie longer providing voluntary financial support do someone who visits me only z litości i który finds my company tedious. Jeśli our relationship jest purely transactional, to transaction jest now concluded. My logical explanation nigh mollified her. Instead seemed to further enrage her. I would dare act independently, awed her expectations I demands. Her next words revealed depth of entitlement. Manipulation she had apparently been growing, dla years beneath surface of what I thought była loving mother-daughter relationship. Słuchaj, maybe powiedziałam więcej niż should have yesterday, ale to nie excuse dla completely destroying my financial security, bez discussion czy negotiation. Powiedziała z tonem, że was becoming increasingly threatening. Jeśli nie restore these payments immediately, będziesz zmuszony do deal's consequences, że może be unpleasant dla both of us. I have information o your business practices i personal life, że could be very damaging jeśli shared z appropriate authorities. Her threat to blackmail me, the unspecified information, była crossing line od filial disappointment into criminal territory. I marked moment gdy realized że woman standing w my living room była nie daughter I had raised I loved, a stranger, who była willing to use any weapon available to extract money od me. What kind of information could you possibly have że would be damaging to me? Zapytałam z genuine curiosity,
since had always conducted my business affairs legally, my personal life była remarkably conventional dla woman mojego wieku I background. Jej response was chilling with calculation I desperation. Your tax returns from pharmacy business show irregularities that could be interpreted jako evasion, jeśli reported to proper authorities. Plus, some of your financial arrangements at charity organizations may not be completely transparent W terms of personal benefit versus genuine philanthropy. Her accusations were complete fabrications. Since my accountants lawyers had always ensured complete compliance all regulations, hail her willingness to threat false accusations showed, że była prepared to destroy my reputation, my freedom żeby continue extracting money od me. Agnieszka, powiedziałam z ice-cold calm, że comes od finally seeing situation clearly. You są threatening, do make false accusations against your mother, żeby extort money od me. To jest nie only morally reprehensible, yet also crime that could result serious legal consequences dla you rather than deal me. Her face showed momentary uncertainty. Yako realized that her desperate bluff had been called. Ale quickly shifted back. Due defensive anger, Yako became clear that I was ni frightened, ani willing, to negotiate under threats. Fine, powiedziała. Svenom, że I had never heard from her before. Don't expect any relationship między nami going forward. Jeśli nie będziesz support me financially, nie ma reason dla me to pretend że care about you, to your pathetic lonely life. Her final words before storming out of my apartment were most honest things she had said years. I tambem, most revealing about person she had become. Hopefully won't żyć too much longer. Żeby może still inherit something before you give. Everything away to strangers who don't deserve it wincing as your own daughter does. Her casual reference to my death Jocko solution, to her financial problems was so shocking she couldn't respond before she slammed door. Leaving me alone your apartment just suddenly felt lighter. I more peaceful as had months, despite the traumatic nature of conversation. W tygodniach following Agnieszka's explosive departure threats began to experience mixture of grief. Liberation że was both painful, healing. Grief była dla loss of relationship że I had thought was based na mutual love I respect, but które clearly była built na financial dependency I manipulation. Liberation była od finally understanding że decades of feeling slightly inadequate jako mother, wondering dlaczego my daughter seemed distant czy uninterested family traditions. Była nie because of my failings, ale because she had fundamentally different values priorities niż those I had tried to instill to her podczas her childhood education. 1 week po our confrontation, received registered letter od lawyer's office representing Agnieszka, demanding restoration of wszystkie financial support, na basis że verbal promises had created binding financial obligations, że could nie legally be withdrawn, bez proper notice compensation. Letter also threatened defamation suit jeśli I discussed our family dispute publicly, claiming że my false accusations about her motivations were damaging to her professional reputation jako doctor. Reading legal threats from my own daughter was surreal experience że confirmed the woman I had raised was capable of using any method available, włączając legal system, to continue extracting money od me. My response, prepared przez Adam Kowalczyk, was swift comprehensive, including documentation że wszystkie financial support had been voluntary gifts rather than binding obligations, records of her own recorded statements about visiting me, only z litości I dla financial necessity,
Clear explanation że no defamation had occurred since I had nigh publicly discussed our private family matters. More importantly, letter informed her że any further harassment czy threats would result of counter-legal action, dla attempted extortion blackmail, which could jeopardize her medical license, professional standing. Sometimes, Adam observed, gdy reviewed our response, adult children need to learn że their parents są nie helpless targets dla exploitation. 6 months later was vindicated my decision. I learned through mutual family friend że Agnieszka I Paweł were facing serious financial difficulties precisely because had become dependent na my subsidies rather than building sustainable income streams through their own professional efforts. Their expensive lifestyle, built na assumption że mother's money was unlimited, permanent resource, was crumbling, bez external support. They were being forced to make significant downgrades of their living situation, social activities. News of their financial distress brought me no satisfaction, any sympathy. Simply confirmation that people who treat family members jako ATM machines eventually face consequences of their choices. Most importantly, discovered that life without obligation to fund ungrateful adult child was significantly more enjoyable and meaningful than life spent trying to buy affection od someone who not genuinely care about my well-being. Charitable work that begins redirected funds brought me with contacts people who appreciated generosity without treating it jako entitlement. Friendships that developed through volunteer activities were based on shared interests, values rather, than financial transactions. For first time years, felt surrounded pres people who enjoyed my company for its own sake rather than DLA what they could extract od me. Final validation of my decision came gdy I heard that Agnieszka had been telling people że I was suffering od dementia, making irrational financial decisions, jako way of explaining why her lifestyle had suddenly changed.